Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj rozmawiać będziemy o Fasterze Maxie, czyli zmodyfikowanej i ulepszonej wersji Fastera, którego poznaliście w poprzednim odcinku. Podobnie jak Trio i Faster, Faster Max dedykowany jest dla seniorów i dla ludzi z pewnymi niepełnosprawnościami. Ludzi młodych przyciągają natomiast wprowadzone przez nas modyfikacje, o których powiemy nieco później. Faster Max posiada takie same certyfikaty jak Faster. To oznacza, że w ruchu drogowym dalej jesteście traktowani jako piesi. Możecie się poruszać po chodnikach, parkach czy galeriach handlowych. Co więcej, nie musicie go ani rejestrować, ani ubezpieczać. Electroride Faster Max posiada silnik o mocy 1000 W oraz łatwo wyciągalną baterię litowo-jonową o napięciu 60 V i pojemności 20 Ah. Maksymalna prędkość tego pojazdu wynosi 25 km na godzinę i co bardzo ciekawe, posiada on 3 tryby jazdy, dzięki którym sami decydujecie o maksymalnej prędkości, z jaką się poruszacie. Rozpędzanie odbywa się za pomocą manetki znajdującej się po prawej stronie kierownicy, w związku z tym do jego pełnej obsługi potrzebujecie obu sprawnych rąk. Maksymalny zasięg tego modelu to 55 km, oczywiście przy zachowaniu zasad eco-drivingu. Podstawową modyfikacją w stosunku do Fastera jest to, że Faster Max posiada z przodu niezależne zawieszenie. Dzięki niemu jazda po jakichkolwiek nierównościach naprawdę jest przyjemnością. Wszelkie drgania, które normalnie są przenoszone i na kierownicę, i na fotel kierowcy, tutaj są praktycznie niewyczuwalne. Co więcej, duża część naszych klientów zwraca uwagę na fakt, że Fasterem Maxem zdecydowanie łatwiej jest wyjechać na jakikolwiek krawężnik. Na pewno przyczynia się do tego rozmiar kół. W Fasterze Maxie wszystkie są jednakowe i mają średnicę 10 cali. Dla Waszego bezpieczeństwa z przodu zastosowaliśmy hamulce tarczowe hydrauliczne, a z tyłu są bębnowe. Jak wszystkie pojazdy z gamy Electroride, również Faster Max posiada pełne oświetlenie drogowe. Znajdziecie tutaj światła do jazdy dziennej, światła pozycyjne, światła mijania, światła drogowe, kierunkowskaz lewy, kierunkowskaz prawy oraz światła stopu. W schowku pod siedziskiem znajduje się bateria litowo-jonowa, o której wspomniałem wcześniej. Żeby ją wyciągnąć, wystarczy otworzyć schowek, odłączyć kabel i podnieść baterię. Dodatkowo z tyłu pojazdu znajduje się poręczny boks, w którym możemy schować plecak lub torebkę. W przeciwieństwie do Trio i do Fastera, ładowanie Fastera Maxa może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy to ten, który już doskonale znacie. Jedną końcówkę dedykowanej ładowarki podłączamy do gniazda ładowania znajdującego się z przodu pod siedziskiem, a drugą do gniazdka elektrycznego. Druga metoda to bezpośrednie ładowanie baterii. Po wyjęciu baterii litowo-jonowej ze schowka podłączamy do niej tą samą końcówkę, którą wpinaliście do gniazda ładowania. Druga klasycznie do gniazdka elektrycznego. Dioda na ładowarce będzie nas informowała o statusie ładowania. Czerwona – ładowanie w toku. Zielona – ładowanie ukończone. Czas ładowania bez zmian, między 4 a 8 godzin. Ładowanie zawsze powinno się odbywać pod Waszym nadzorem. Podobnie jak inne pojazdy z gamy Electroride, Faster Max posiada czytelny, kolorowy wyświetlacz wskazujący podstawowe parametry, takie jak stan naładowania baterii, aktualna prędkość czy przebyty dystans. Dodatkowo Faster Max posiada odtwarzacz plików multimedialnych. Pamiętajcie, że zgodnie ze standardami Electroride każdy zakupiony u nas pojazd, w tym Faster Max, trafia do Was zawsze przygotowany do jazdy i po przeglądzie zerowym. Nie ma to żadnego znaczenia, czy będziecie go odbierać z jednego z naszych salonów, czy zamówicie sobie dostawę bezpośrednio do domu. W obu przypadkach możecie liczyć na krótkie, ale profesjonalne szkolenie z obsługi. Dodatkowo każdy pojazd posiada własną instrukcję obsługi w języku polskim. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Śledźcie nas w mediach społecznościowych, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.